Partnerzy odcinka Greenway, Ewston, Leader i Shirt Vogo. Linki w opisie. Cześć, witam. Dzisiaj znowu Jan z Kawina i auto, od którego praktycznie zakopane testy się zaczęły. To nie jest ten egzemplarz, to jest egzemplarz Rafała z Ewstonu. Rafała, jeśli ktoś dobrze kanał ogląda, to już zna. A ja ostatnio sporo sprzętów do ładowania testowałem i postanowiłem, że warto na temat instalacji sprzętów do ładowania porozmawiać, bo coraz więcej niedoświadczonych ludzi wchodzi w temat aut elektrycznych, a tutaj brak doświadczenia może skutkować różnymi problemami, więc dzisiaj porozmawiamy, jak to zrobić, żeby ładować auto elektryczne, jak ładować auto elektryczne w bloku, bo Rafał jest tego żywym przykładem. Także myślę, że będzie o czym porozmawiać. A ja już idę do Rafała z prezentem, czyli z koszulką Zakopane Testera. Dzięki firmie eShirt mogę takie fajne prezenty rozdawać. Cześć Szlafarę. Cześć. To jest prezencik dla Ciebie za przyjazd na Zakopane Test. Jeszcze będą dywaniki, ale za chwilę... Po tylu latach jestem na Zakopane Testy. Tak. Zakopane Testy chyba ponad 2 lata już kręcę. Chyba z 90 odcinków już było, a Ciebie jeszcze nie było, chociaż już na kanale występowałeś. Wreszcie mi się udało wcisnąć do takiej gwiazdy. No, przestań. Dobra. Rafał też jest żywym przykładem, że można kupić używanego elektryka, który przez ponad ostatnich 2 lata nie stracił na wartości. Myślę, że nawet zyskał. Więc da się kupić elektryka za rozsądne pieniądze, elektryka z rozsądnym zasięgiem i takiego, który według mnie jeszcze wiele lat nie będzie tracił na wartości. Ale króciutkie 360 zaprezentuję Wam Hyundai Ioniqa 28 kWh, bo to taka wersja. No dla mnie auto petarda. Ja uwielbiam ten samochód. On jest mega oszczędny, to jest jeden z najoszczędniejszych elektryków, a przy tym całkiem komfortowy i szybko ładujący się pojazd. Sprawdzimy jeszcze, co to za ogumienie. Ogumienie całoroczne i to chyba takie, na którym go Rafał kupił, z tego co pamiętam. 205, 55, 16. Więc to jest taki samochód zdecydowanie tani w eksploatacji. No i wchodzę do środka. Ustawię się tak, jak ja to lubię. Mamy elektryczne fotele, podgrzewane, wentylowane. No bo to wersja Platinum, czyli najbogatsza. Z tyłu mamy jeszcze 2 pięści wolnej przestrzeni tutaj i nad głową, no może ze 2 palce. No i szybkie pomiary bagażnika. Co my tutaj mamy? Mamy tutaj jakieś 90 cm na głębokość między nadkolami. Mamy 100-101 cm i do półeczki mamy 40. Także tutaj mamy około 400 litrów i tu chyba jeszcze jakiś schowek jest, nie? Coś tam jeszcze jest. No są takie schoweczki. Coś tam pod spodem jeszcze da się zmieścić. Także bagażnik może nie jakiś wielki. I jak zwykle swoim sposobem sprawdzam szybciutko DMC 1880, natomiast przyczepki nie można pociągnąć, bo tutaj mamy minusik zamiast masy z przyczepą. Widać, że auto nie na sprzedaż, bo silnik nie umyty. Oczywiście sobie żartuję. Jak zawsze sprawdzam, czy zmieściłby się tu jakiś frank, czyli przedni bagażnik. No jakby się troszkę postarali, to by się zmieścił, ale takowego nie ma. I tu mamy jeden Domestos, a tu mamy drugi Domestos. Zapach morski. Kurczę, może pójdę w taki patent. I mamy również drugiego partnera odcinka, czyli firmę Vogo. Idę zaprezentować moje dywaniki. Rafale, jak oceniasz ten produkt? Pierwszy rzut oka to jest taki, że wydaje się, że będzie się bardzo brudził, ale z tego co coś mi uchyliłeś, rąbka tajemnicy, chyba łatwo się czyści. Tak, bardzo fajnie się czyści i są bardzo fajnie wykonane, podgumowane. Jakby ktoś nie wiedział, to startujemy z ulicy Radziszowskiej 7, jak widać na załączonym obrazku. I co? Kasujemy statystyki. No i co? Pierwsze metry za nami. Na takich krótkich tutaj nierównościach one ewidentnie przechodzą do kabiny. Natomiast auto jako auto raczej jest komfortowe i raczej takie bujające. Patrzcie, jaki fajny sprzęt, jaki sekatorek. To pierwsze pytanie, Rafale, jakbyś pokrótce historię zakupu, ceny zakupu tutaj nam przedstawił. Jak to było? Tego Ionika kupiłem w salonie jako samochód używany. On miał wtedy 24 000 przebiegu, czyli dość dużo, ale miał 3 lata. Był jeżdżony jako samochód demonstracyjny w salonie Hyundai'a w Nowym Sączu. No i kupiłem go w bardzo dobrych pieniądzach, to było 78 000 netto. I zaraz Cię zapytam, czy jako Zakopane Tester ubezpieczasz się u Beniamina, bo dużo Zakopane Testerów ubezpiecza się u Beniamina. Ostatnio chciałem, ale zorientowałem się zbyt późno i niestety nie zdążyłem już się ubezpieczyć u Beniamina, ale obiecaliśmy sobie, że ustawię sobie w kalendarzu. Czyli co, Beniamin zrobił dobrą ofertę, natomiast Ty nie mogłeś jej, znaczy leasing jej było za późno, żeby leasing to zaakceptował. Dokładnie. Czyli popatrzcie, kolejny dowód na to, że warto, z tym, że jeśli macie leasingi, to musicie koniecznie robić to szybciej, tam z miesiąc wcześniej się ogarniać, bo z leasingami jest jak jest i niestety czasem oni
no zachowują się tak, że nie fajnie. O, może na tym nie będę brnął w Dokładnie, ten trzeba temat. wczytać się w regulaminy. Zdecydowanie warto. Kurczę, jak ja uwielbiam wentylowane fotele, chyba będę wspominał częściej o tym na Zakopane testach o wentylowanych fotelach. To jest petarda rozwiązania. Dlaczego tak uważam? Bo gdy jest duży upał na zewnątrz, to mamy taki dyskomfort, że w plecy mamy bardzo gorąco, a z przodu jest nam bardzo zimno, bo na nas wieje tylko z przodu. Natomiast jeśli nam delikatnie fotel wentyluje, to jest zupełnie inna kultura podróżowania w dużych temperaturach. I kiedyś zdecydowanie wentylowane fotele chciałbym mieć w aucie, a tutaj mamy auto za około 100 000 i to mamy. Jak, powiedz mi, Rafale, się spisuje przez te ostatnie 2 lata ten samochód u Ciebie? Jak go oceniasz? Coś tu się działo, nie działo? Nic się nie działo, absolutnie nic się nie działo. Samochód sprawuje się idealnie, średnie zużycie waha się między 12,3, 12,4 do 13,6. Zimą, jak są mrozy, to jest gdzieś koło 17-18. Przy największych mrozach dobija do 19 kWh, ale trzeba podkreślić, że ja nie jeżdżę tym samochodem, żeby osiągać jakieś wyniki niskiego zużycia, a po prostu użytkuję go normalnie. A raczej z tego co wiem, to Rafał tak jeździ po mieście raczej szybciej niż wolniej. Tak bym to powiedział dyplomatycznie. Dokładnie. A pomimo tego to auto odwdzięcza się niskim zużyciem. No jest to jedno z bardziej ekonomicznych aut, jakie znam. Przy dzisiejszych cenach prądu to na pewno warte, żeby rozważyć, żeby ten samochód kupić jako pierwszy samochód elektryczny, to zdecydowanie. Jako że z Rafałem znam się wiele lat, no to wiem, że mieszka w bloku, może nie jakimś wielkim, ale bloku. Jak to zrobiłeś, że ładujesz się u siebie? Tak, może to nie jest klasyczny blok, ale jest to budynek w zabudowie szeregowej, niewielka wspólnota, 12 mieszkań, więc u mnie można powiedzieć, że obyło się bez najmniejszych problemów. Oczywiście ja jestem formalistą, więc postanowiłem wszystko załatwić tak, jak to się powinno załatwić, czyli porozmawiałem z sąsiadami, zgłosiłem chęć opracowania uchwały, zrobiliśmy uchwałę, zrobiliśmy głosowanie. Oczywiście była zgoda mieszkańców, 11 na 12 osób się zgodziło, jedna osoba nigdy się nie zgadza na nic, więc nie było żadnych problemów. Natomiast ja zdecydowałem się na autorski system z tego względu, że dom jest budynkiem w zabudowie szeregowej, ale na działce nieogrodzonej. Czyli każdy może od strony ulicy, prawda, podejść na podjazd, prawda. Nie chciałem montować typowego wallboxa, a chciałem, żeby to wszystko było schludne, żeby wyglądało ładnie, więc zbudowałem sam sterownik ładowania, który umieściłem na klatce schodowej, a przed budynkiem zainstalowałem słupek, również autorski, na którym zainstalowane jest typowe gniazdo do publicznej stacji ładowania. Gniazdo automatycznie się regluje, wszystkim można sterować z poziomu... Takie typ 2, tak? Tak, typ 2 dokładnie, wszystkim można sterować z poziomu aplikacji. Mam też tam gniazdko elektryczne, które używam do odkurzania, więc równie dobrze jakby 2 samochody elektryczne stały na podjeździe. Jeden może się ładować z typ 2, drugi może się ładować ze zwykłego gniazdka, więc tak to rozwiązałem. Ale możesz tak zrobić, żeby tego prądu tam nie było, tak? Tak, oczywiście. Standardowo, klasycznie włącza się to wtedy, kiedy się ładuje samochód. Ja to nawet tak włączam, że gdzieś tam o 22 jest to aktywne, prawda, do 6 rano i to jest najczęstszy, prawda, model, kiedy samochód jest ładowany. Sam nikt inny się nie podłączy. Mogę to zdalnie, prawda, z każdego miejsca na świecie włączyć, wyłączyć, jakby komuś gdzieś prądu kiedyś brakowało, a nie wiem, 3 km obok mnie Greenway nie działał, no to mogę kogoś nawet poratować. No i to możesz zrobić zdalnie. Bardzo, bardzo fajny patent, czyli przykład na to, że jak się chce, to się da. No nie mówię, że zawsze się da, ale w większości przypadków się da. No w życiu tak jest, że jak komuś na czymś zależy, to dopnie swego. No i jak to zrobić, żeby bezpiecznie i w miarę szybko ładować u siebie w domu czy w bloku samochód? Jak to zrobić? Z mojego punktu widzenia, jako elektronika z wykształcenia i człowieka, który przepracował naście lat w branży automatyki przemysłowej, bardzo ważne są technikalia i bardzo ważne jest bezpieczeństwo instalacji elektrycznej. Dlatego ja wszystkim moim klientom polecam zaproszenie do domu elektryka, żeby dokonać przeglądu instalacji elektrycznej.
zanim zaczniemy ładować samochód elektryczny, czy to ze zwykłego gniazdka, czy to już z wallboxa zainstalowanego gdzieś, prawda, w garażu. Szczególnie ważne jest to w budynkach, które mają już trochę lat. No, wielu z nas mieszka, prawda, w nowych domach świeżo wybudowanych, ale jest też gro ludzi, którzy mieszkają w domach rodzinnych, prawda, które mają po kilkadziesiąt lat i szczególnie w takich domach instalacje elektryczne były wielokrotnie przerabiane. Czasem są jeszcze przewody aluminiowe, a więc naprawdę zwracajmy na to uwagę. Pożar instalacji elektrycznej może wystąpić w przypadku zaniedbanych, prawda, niepoddawanych przeglądowym okresom instalacji elektrycznych. No, dużo rzeczy się może wydarzyć. Z takiego mojego doświadczenia Wam podpowiem, jeśli ładuje się gdzieś w jakimś miejscu no, nie swoim, a zresztą u siebie też tak robiłem na początku, pomimo tego, że miałem instalację nową i że tak powiem po przeglądzie, to poczekam, nie wiem, za 2 godziny, niech się auto poładuje, potem rozłączam to ładowanie, rozłączam wszystkie urządzenia Tak. i po prostu no, ostrożnie, acz stanowczo dotykam wszystkiego, czego da się dotknąć. Jak jest oczywiście odpięte od prądu. Patrzę na wszystkie wtyczki, na wszystkie połączenia, idę do skrzynki, patrzę, czy tam bezpieczniki gdzieś nie zaczynają się, no, żeby po prostu to tak zobaczyć, no bo gdzieś się jakiś problem może zdarzyć. No, przy wszystkiego rodzaju wtyczkach, bezpiecznikach, no tam gdzieś może się coś wydarzyć. No, najlepiej mieć kamerę termowizyjną i wtedy bez rozłączania można to wszystko popatrzeć. No, jeśli chcemy to sprawdzić tak chałupniczo ręką, no to trzeba zrzucić całe napięcie w domu, no bo nie wolno tego robić pod napięciem. Natomiast to jest najprostsza metoda, żeby zobaczyć, czy coś się nie grzeje, bo zawsze to nie jest tak, że to jest pożar. To są czasami miesiące grzania się. Miałem kolegę, który zachodził w głowę, czemu się auto nagle zaczęło ładować o pół kilowata mniej niż zawsze się ładowało. I nikt nie mógł dojść, co się stało i okazało się, że no, ktoś źle zamontował wallboxa i tam był słaby styk i on miał przez miesiąc czy więcej niższy prąd ładowania i no i w końcu się dowiedział, jak kiedyś ten cały wallbox poszedł z dymem, więc no, bardzo ważne tematy, no trzeba to kontrolować, na pewno. Ostatnio rozmawiałem ze znajomym elektrykiem, który przyjechał do mojego sąsiada zrobić przegląd okresowy instalacji. Po tym fakcie, jak nie przeszła instalacja przeglądu przez elektryka wybranego przez zarządcę. I słuchajcie, co się okazało, że w domowej instalacji elektrycznej w wyniku upływu czasu poluzowały się śruby, prawda? Na zaciskach w instalacji elektrycznej nie było uziemienia. Więc zdarza się tak, że po prostu instalacje nieprzeglądane mogą po prostu te połączenia mieć słabe i należy minimum co 5 lat, prawda, dokonywać przeglądu instalacji elektrycznej, sprawdzać wszystkie połączenia, sprawdzać jakość dokręcenia tutaj tych zacisków na bezpiecznikach, prawda, przy różnych złączach w instalacji elektrycznej. Natomiast taki przykład ostatnich tygodni dotyczący ładowania samochodu elektrycznego w nieznanej instalacji, mogę Wam powiedzieć taki, że jeden z moich klientów zakupił sobie stację ładowania plus adapter do zwykłego gniazdka i ładował się w nowym miejscu, w domu rodzinnym swojego teścia. I użył gniazdka, które było gniazdkiem elewacyjnym na zewnątrz budynku. I okazało się, że po jednym ładowaniu to gniazdko się przegrzało, przetopiło. No ja byłem zszokowany, prawda? Jak zadzwonił do mnie następnego dnia, że coś takiego się wydarzyło. Więc postanowiłem zająć się tym tematem, a że pan mieszkał całkiem niedaleko mnie, no to podjechałem do niego. I słuchajcie, co się okazało. Gniazdko elektryczne było totalnie skorodowane. Było to gniazdko elektryczne niedostosowane do pracy na zewnątrz. Miało tylko IP44, nie było takie bardzo hermetyczne, tylko miało taką zwykłą klapkę. Budynek miał 11 lat. Wewnątrz gniazdko było naprawdę totalnie skorodowane, czyli jak podłączyliśmy stację ładowania przenośną przez zwykły adapter do zwykłego gniazdka, no to nie było tam dobrego połączenia po prostu i wydzielała się tam bardzo duża moc. Więc jaki z tego jest morał? Zawsze przyglądajmy się tym gniazdkom. Oczywiście, prawda, no nie każdy z nas jest elektrykiem i nie da się też tak ocenić wizualnie wszystkich gniazdek, natomiast jeżeli ładujemy się u kogoś,
nie w miejscu, w którym wiemy, że na pewno mamy pewne gniazdko, a często u kogoś ładujemy się ze zwykłych gniazdek, no to zmniejszmy ten prąd ładowania. Jeżeli posiadamy stację ładowania z regulowanym prądem, zmniejszmy ten prąd ładowania najlepiej do 10 lub jeżeli się da nawet poniżej 10, prawda? I zobaczmy, co się dzieje, tak jak Michał powiedziałeś, po kilku godzinach. Przerwijmy proces ładowania, zobaczmy, czy się tam nic nie przegrzewa, prawda? Czy wtyczka się nie przegrzewa, której używamy. Warto na to zwracać uwagę, bo swoją instalację znamy, prawda? Gdzieś niekoniecznie. No jak się w takich dziwnych miejscach ładuje z dziwnych gniazdek, to zasadniczo staram się ustawić 6, może 8 amperów. Dokładnie. I też zawsze robię tą kontrolę po godzinie 2. Rozpinam to, dotykam tych wtyczek. Jak widzę, że jest wszystko zimne, no to wtedy spokojnie się ładuje dalej. Nie można się tak wpiąć byle gdzie i zostawić samopas, no bo możemy skończyć z wypaloną gniazdkiem, wtyczką. No. Przy czym Ty jesteś też dobrym przykładem ładowania ze zwykłego gniazdka Nissana Leafa. Tak, ładujemy go tak 5 lat. Dokładnie. Zwykły Legrand natynkowy i działa. Tak, ale kupiłeś nowe gniazdko, prawda? Tak, dedykowane. Tak. Powiedziałem w hurtowni, że są najdroższe gniazdka, jakie mają. Najlepsze, najdroższe, nie? To nie są duże pieniądze wbrew pozorom, bo to najtańsze to można kupić za kilka złotych, a najdroższe to może z kilkadziesiąt złotych. Już nie pamiętam dokładnie i to się sprawdza, to się z tym nic nie dzieje, nie? Tak, ważne jest też, żeby to było gniazdko pojedyncze. Jeżeli ładujemy się z gniazdek podwójnych i zwróćmy na to uwagę, gniazdka podwójne mają obciążenie 10 A. Oczywiście nie dlatego, że nie można pojedynczego obwodu tam obciążyć, prawda, 16 amperami, ale z tego względu, że jeżeli coś będzie podłączone pod drugie gniazdo w tym podwójnym gniazdku, no to wtedy maksymalne obciążenie tego całego zestawu, prawda, no to jednak zostało obliczone tak, żeby było maksymalnie 10 amper na gniazdo, prawda? No i też nie wierzmy w to, że na każdym gniazdku, jak jest napisane 16 amperów, to będzie 16 amperów, bo jak kupimy jakieś najtańsze gniazdko, to ono po kilku godzinach na 16 amperach się po prostu przetopi. Myślę, że może się tak zdarzyć, ale naprawdę musiałoby być to gniazdko niespełniające norm. Wszystkie gniazdka elektryczne... Myślę, że to nie kłopot takie znaleźć. Być może, jeżeli wybierzemy najtańsze gniazdko, to mogłoby się tak zdarzyć, ale większość gniazdek elektrycznych, a przynajmniej te, które prawidłowo znalazły się na rynku europejskim, musi spełniać określone normy. I w normie dotyczącej gniazdek elektrycznych jest napisane dokładnie, że takie gniazdko pod obciążeniem 16 A w ciągu godziny nie może się rozgrzać bardziej niż 40 stopni powyżej temperatury otoczenia, prawda? Czyli... To całkiem dużo. Dokładnie, to całkiem dużo i to jest normalne, że połączenia elektryczne się grzeją i jeżeli mamy temperaturę 23 stopnie, no to będziemy mieli 63 stopnie, prawda, na gniazdku i jest to nadal bezpieczne i prawidłowe działanie takiego gniazdka. Po prostu, ja bym się bał takiego gorącego. Jeżeli się nie będzie rozgrzewać bardziej, to nic się nie stanie. Teraz w zasadzie w nowych urządzeniach, które pojawiają się na rynku do ładowania samochodów elektrycznych, z tych takich urządzeń większej mocy, nie mówię o tych klasycznych urządzeniach dostarczonych przez producentów samochodów, bo one najczęściej zawierają zabezpieczenie temperaturowe wbudowane w wtyczkę, czyli tam nie ma ryzyka, prawda? Kiedy gniazdko się rozgrzewa, zmienia się rezystancja, prawda, czujnika temperaturowego, a i stacja ładowania wyłącza proces ładowania lub ogranicza prąd. Więc w przypadku fabrycznych ładowarek nie ma tego problemu, więc nawet taka podpowiedź, prawda, że jeżeli chcecie mieć absolutną pewność, że nic się nie będzie działo, możecie gdzieś u kogoś, prawda, w nieznanych miejscach używać fabrycznych ładowarek. A jeżeli chcecie używać urządzeń o większej mocy, no to zwracajcie na to uwagę, o czym powiedzieliśmy. Nowe urządzenia posiadają również adaptery, również z czujnikiem temperatury. Za niedługo również będzie można takie urządzenia u nas dostać. No, będzie to ciekawe rozwiązanie, prawda? Zdecydowanie ciekawe. I tutaj mamy odpowiedź na pytanie, czemu nie powinno używać się przedłużaczy. No bo jak używamy przedłużaczy, to nie mamy kontroli nad tą temperaturą już. Dokładnie. Wszyscy producenci urządzeń do ładowania zakazują używania wszelkiego rodzaju przedłużaczy,
jakichś przejściówek, rozdzielaczy. Mówię to na przykład o przejściówkach, nie wiem, z wtyczek tutaj naszych, na przykład na wtyczki brytyjskie, prawda? Jak pojedziemy do Wielkiej Brytanii, to, no to są urządzenia, które możemy wykorzystać do ładowania laptopa, do jakichś takich małych urządzeń, natomiast zdecydowanie nie do ładowania samochodu elektrycznego, gdzie mamy permanentne, wielogodzinne obciążenie z mocą często powyżej 2 kW. No zdecydowanie trzeba rozróżnić urządzenia, które przez chwilę pobierają prąd, wtedy się nic nie zdąży zagrzać, natomiast jak auto ładujemy, to jest tak dużo czasu, że jak coś się zacznie grzać, to się będzie grzało i grzało i grzało coraz bardziej. Dlatego generalnie jak możemy, to unikajmy ładowania ze zwykłych gniazdek. Ładowanie ze zwykłych gniazdek traktujmy jako ładowanie okazjonalne, prawda? Najlepiej przygotować instalację elektryczną do ładowania ze złącza siłowego. Wtedy mamy absolutną pewność, że tam już nic nie będzie się przegrzewać. No tak to powinno być, ale w życiu wiele rzeczy powinno być, a jest inaczej. Natomiast warto mieć świadomość, no, jakie są zagrożenia. Bo jak mamy świadomość, to myślę, że każdy rozsądny człowiek nie doprowadzi do tragedii. Natomiast ktoś, kto nie ma świadomości i będzie używał niezgodnie dodatkowo z zaleceniami, no to, że tak powiem, prosi się o problem. Dokładnie. Dużo mówi się o tym w środowisku, poza środowiskiem kierowców samochodów elektrycznych. Ludzie boją się, że samochód elektryczny zapali się w ich garażu domowym. Ja często się zastanawiam nad tym, dlaczego ludzie nie boją się, że zapali im się bateria od wkrętarki ładowanej w garażu, prawda? Czy w pokoju, w domu. W końcu tam też mamy baterię w tej samej technologii, mamy sterownik ładowania. Ludzie się tylko obawiają. Natomiast bardziej obawiałbym się, że może zapalić się instalacja elektryczna, która była wykonana w sposób nieprawidłowy lub była uszkodzona, była niesprawna. I myślę, że część pożarów, które były podczas ładowania samochodów elektrycznych, dotyczyła właśnie zapalenia się instalacji elektrycznej. Potem jest oczywiście przepychanka między ubezpieczycielem, prawda, a producentem samochodu i tak dalej, więc naprawdę, jeżeli będziecie mieli przeglądniętą instalację elektryczną przez uprawnionego elektryka, jeżeli ktoś Wam jeszcze da na to jakiś dokument, prawda, który potwierdzający, że dokonaliście przeglądu, na pewno nie macie się czego obawiać. No, zwłaszcza, że większość ubezpieczycieli do wypłaty odszkodowania wymaga takich przeglądów i to też trzeba sobie powiedzieć, że potem jakby coś poszło nie tak, to gdy nie mamy przeglądu, to mamy, że tak powiem, przerąbane. Dokładnie. No tak, jesteśmy przy ładowaniu, to warto poruszyć też jeszcze taki temat, bo niektórzy zastanawiają się, z jakimi mocami ładować takie auto, żeby się nam bateria nie degradowała. I jak Ty tutaj rozeznałeś temat? Z niską mocą mamy do czynienia de facto w zakresie do 11 kW, do 22 kW. Nie musimy się tym absolutnie martwić. Tutaj warto wspomnieć o takim parametrze, który nazywa się 1C, 2C, 3C. To jest od capacity, prawda? Od angielskiego określenia capacity, czyli pojemność. I ładowanie Dzisiaj mamy 90, więc musimy... Ładowanie z prędkością 1C de facto to jest ładowanie z mocą odpowiadającą pojemności w kilowatogodzinach, tylko że tutaj tak. z mocą w kilowatach naszej baterii trakcyjnej, czyli na przykład w Hyundai Ioniqu 28 ładowanie z mocą 1C, z prędkością 1C, to byłoby ładowanie z mocą 28 kW. I takie ładowanie 1C dopiero powoduje delikatny przyrost temperatury. Ja bym może tak zaryzykował takie stwierdzenie, że do 1C to jest takie bezpieczne. Też kiedyś takie badania widziałem, że dopiero gdzieś powyżej 1C, potem 2C, 3C, 4C, czyli może to jest dopiero gdzieś się zaczyna ta degradacja powiększać. Natomiast do 1C nie widzę problemu. U Ciebie to będzie 28 kW, u mnie w Eniro, gdzie mam 64 kWh, to 1C to będzie 64 kW. Gdybyś na przykład miałbyś pracę taką, że jeździłbyś na taksówce tym samochodem i ładowałbyś go codziennie na DC, na pewno po kilku latach miałoby to wpływ na degradację baterii. Natomiast absolutnie w domu ładując się z prądem przemiennym z mocą do 11 kW nie trzeba się niczego obawiać. To nie jest ładowanie z dużą mocą, które w jakikolwiek sposób wpływałoby negatywnie na baterię. No i
pomiary w tunelu wykazują około 70 dB w tym Ioniqu. Nie jest tutaj za cicho, ale myślę, że to też kwestia opon. Dobra, jak jesteśmy już przy tych mocach ładowania, wiemy, że w domu w zasadzie to nie ma się czego bać, bo no, może poza jakimiś starymi konstrukcjami, gdzie były malutkie baterie i no, na przykład Smart jest takim przykładem, tam bateria ma około 20 kWh, a ładuje się w domu 22 kW, więc tam zbliżamy się niebezpiecznie do 1C w domu, ale to jest jakiś tam wyjątek potwierdzający regułę, że jeśli ładujemy się prądem przemiennym w domu ze zwykłych tu wallboxów, gniazdek, przenośnych sprzętów, z dowolną mocą do maksymalnej mocy, to nie ma to żadnego znaczenia na degradację baterii. Przy czym im ładujemy się wyższym prądem, z większą mocą, tym mamy mniejsze straty. A czemu tak jest? No bo auto potrzebuje te swoje tam zazwyczaj kilkaset watów na to, żeby ten system żył. I to zawsze pobiera. Jeśli ładujemy się tam, nie wiem, powiedzmy mocą 1 kW, a pół tracimy na to, że auto żyje, no to de facto do baterii pół kilowata mocy idzie, więc straty są 50%. Natomiast przy ładowaniu z mocami rzędu 10 kW, no to te straty troszkę się powiększą. Z 500 W dojdziemy może do 1000 W, no ale to będzie tylko 10%, a nie 50%. Dokładnie. To tak najprościej tłumacząc. Generalnie, tak jak patrzyłem na różne wykresy dotyczące strat strat energii czyli sprawności ładowania, w zależności od mocy, oczywiście to się różni w zależności od samochodu. Niektóre samochody będą miały wcześniej, prawda, wyższą efektywność, wyższą sprawność, inne troszkę później. Chodzi o tutaj, że zwiększamy moc ładowania, ale zasadniczo ładowanie z mocą powyżej 3,6 kW, bliżej 4 kW już daje nam tą sprawność powyżej 80%. No taką sensowną. Natomiast schodzenie poniżej kilowata to jest już totalny, no, energetycznie bezsens. Pomyślmy sobie o tym w ten sposób, że jeżeli mamy swoją instalację fotowoltaiczną, jesteśmy na starych zasadach i ładujemy samochód nocą, to de facto już mamy stratę 20%, prawda? Odbieramy z zakładu energetycznego 80% tego, co wyprodukowaliśmy. Jeżeli dołożymy do tego jeszcze ładowanie z niskim prądem, z niską mocą i stracimy kolejne 20, a może nawet 30%, a w najgorszym wypadku jeszcze więcej, to w ogóle nie ma uzasadnienia ekonomicznego. No, warto mieć taką wiedzę, no, żeby jak najoszczędniej, czyli jak najmniej prądu z gniazdka wyciągnąć. Ja generalnie staram się auta ładować, jeśli Leafa ładuję, to z mocą 3-6 kW, bo się po prostu więcej nie da, a jeśli Niro, no to albo bezpośrednio ze słońca i tu też mogę sobie ustawić próg minimalny. Ja mam tak, że od 2 kW podążam sobie za słońcem, no, ale jest ten 20% na prosumencie, że tak powiem, do przodu. Tak. Natomiast jeśli w nocy, no to ustawiam, żeby auto na zadaną godzinę 6 się na przykład naładowało, no i wtedy jadę z pełną mocą. Dodatkowo jeszcze, to taka ciekawostka na marginesie, pewnie to wytnę, bo za dużo gadam, ale jeśli ładuje się w naszym Niro z mocami powyżej 10 kW i mam zimną baterię, to nawet przy ładowaniu AC auto mi podgrzeje baterię, co w zimie jest dość fajnym efektem, takim plusem, no bo to auto nie potrafi jakoś tak wymusić tego podgrzewania, tylko podczas ładowania swoim algorytmem potrafi to zrobić. Wspomniałeś o tym, żeby nie pozostawiać samochodu naładowanego do 100%, ale ważne jest to, bo ludzie się tego boją jak ognia, że nawet na kilka godzin nie chcą zostawić na 100%. A przecież są badania naukowe, które mówią o tym, że baterie w technologii litowo-jonowej pozostawione na 100% naładowane dopiero po roku czasu mają degradację na poziomie gdzieś 12%. Więc jeżeli zostawiamy samochód, nie wiem, naładuje się o 3 w nocy do pełna, prawda, i później stoi nam jeszcze 3 godziny do 6 rano, czy 4 godziny do 7 rano, to nie ma się co tego bać w ogóle, prawda? No zdecydowanie. W instrukcji zresztą nie pamiętam któregoś auta wyczytałem, że żeby nie stało powyżej kilku dni. Tak. Więc kilka godzin to jest na pewno nie problem. No ważne, żeby, nie wiem, naładować na 100 i pojechać na 2 tygodnie samolotem na wakacje. To tego nie róbcie, to już by było słabe, nie? Dokładnie. To już lepiej przed takim wylotem dać ogrzewanie na maksa i zostawić auto w garażu, żeby się rozładowało do 80. Jeszcze przykład jednej z moich klientek, nie wiem jak sytuacja się skończyła, ale pani kupowała samochód, no nie będę wymieniał tej marki, prawda? Natomiast chodzi o sam przykład. Ten samochód stał u dealera już zarezerwowany dla tej pani około pół roku i on był naładowany. I co się okazało później? Że po kilku tygodniach ten samochód z każdym kolejnym ładowaniem no, przejeżdżał mniej.
i był jakiś ewidentny problem z degradacją nowego fabrycznie pojazdu, odebranego świeżo od dealera, i doszliśmy do tego, że ten samochód stał pół roku naładowany do 100%. On czekał na parkingu. Nie wiem, czy to była historia związana z dopłatami, prawda, oczekiwaniem na procedury w bankach. Natomiast no ewidentnie ten samochód nowy, fabryczny miał problem już z degradacją na samym początku. Być może to była przyczyna. Kilka razy tam jakiś moich kolegów kupował elektryki i mówiłem, pójdźcie sobie do salonu i sobie sprawdzajcie, jak oni Wam to auto przechowują, żeby ono nie stało całkiem puste, bo się na przykład rozładowało, bo puste też nie może za długo stać, i żeby czasem ktoś nie wpadł na pomysł, że Wam go naładuje, żeby ono sobie stało naładowane i czekało. Dokładnie. I faktycznie to jest jakiś problem, że nie ma takiej wiedzy wśród sprzedawców, że tych aut, te auta mają mieć mniej więcej połowę baterii, jak stoją. I wtedy Dokładnie. ta bateria może latami stać i się nie degraduje praktycznie w ogóle. Zawsze mamy bufor u góry, u dołu, prawda, zależy od producenta. To różnie bywa, różny jest poziom tego bufora, czyli nigdy nie doładowujemy do faktycznych 100%, mimo to, że samochód pokazuje nam, że jest naładowany do 100%. No niemniej jednak jesteśmy na tak. 90% czy 90 kilku procentach i to też nie jest zdrowe. Ja uważam, że taka większa bateria w polskich warunkach się lepiej sprawdzi, bo mamy różne miejsca z dziurami w punktach ładowania, po pierwsze, a po drugie tak wykorzystywana na przykład 30-70% i wtedy to będzie w ogóle wieczne. Dokładnie, z mojego doświadczenia, jak obserwuję przeróżne grupy tematyczne, obserwuję wykresy dotyczące poziomu degradacji baterii, no najbardziej to widać w przypadku Leafa pierwszej generacji, prawda? Tam ten rozrzut SOH w zależności od sztuki bywa bardzo duży. Tak, są auta z SOH z tego samego rocznika, gdzie jest tam dosłownie parę procent degradacja, są takie, co baterie mają zajechaną i 50% jest. I no, znacznie masakra. lepszej kondycji są baterie, które były często ładowane na AC. Bardzo często. No i często też jest auta z większym przebiegiem mają lepszą tak, baterię, no bo te po prostu nigdy nie stały puste, nigdy nie stały pełne, bo one cały czas jeździły. Dokładnie. Także tutaj no, na żywym organizmie da się sprawdzić, że jest tak, jak mówimy. Choćbyśmy nie chcieli wierzyć badaniom naukowym z jakiegoś powodu, to wystarczy przeanalizować historię różnych Leafów naszych znajomych i to wszystko wychodzi jak na dłoni. Dokładnie. Więc konkludując to, nie bójmy się ładowania z mocą rzędu, prawda, od 3,6 do 11, czy jeżeli samochód ma onboard charger 22 kW do 22 kW, to nadal nie jest szybkie ładowanie. I myślę, że dobrze, żeby w tym momencie wybrzmiało to, że ograniczeniem zawsze jest ładowarka pokładowa samochodu, także nie możemy tutaj myśleć sobie, że kupimy sobie stację ładowania jakoś mocniejszą, to się będziemy tak ładować. Trzeba mieć świadomość, że no tutaj wąskim ogniwem zawsze będzie ładowarka pokładowa samochodu i trzeba też rozróżnić na ładowarki jednofazowe i trzyfazowe. Tutaj odsyłam do pierwszego materiału, który nagrałem z Rafałem, natomiast teraz pokrótce powiemy, o co chodzi z tym ładowaniem jednofazowym i trzyfazowym. Bo I jeszcze powiemy o ładowaniu dwufazowym. Tak, bo znam ludzi, którzy kupili 11-kW stacje ładowania i potem płakali, że tylko 3 kW z hakiem są w stanie wycisnąć, no bo nie wiedzieli, że to jest ładowanie jednofazowe. Tak, zacznijmy od tego, że przed zakupem stacji ładowania warto skonsultować się z kimś, kto ma w tym zakresie wiedzę, bo okazuje się, że często doradcy w salonach sprzedaży totalnie nie mają pojęcia, jaki tam jest system ładowania. Więc to jest bardzo ważne. Jeżeli się skonsultujecie z osobą, która ma na ten temat wiedzę, od razu będziecie wiedzieć, czy dany model samochodu z danego rocznika ma system ładowania jednofazowy, dwufazowy czy trzyfazowy. Niestety czasem są takie, że w jednym roczniku było i to, ale no to jest do sprawdzenia. Tak, to jest wszystko do sprawdzenia. Natomiast no, możemy się spotkać z takim problemem, że jeżeli ktoś ma system ładowania 7 kW i pomyśli sobie, że no to kupię sobie z zapasem stację ładowania 11 kW, no to wtedy na jednej fazie ładując się, no uzyska tylko 3,6 kW, prawda? Bo stacje trójfazowe 11 kW osiągają moc 3,6 kW na pojedynczej fazie. No i wtedy co? Trzeba stację albo 7 albo 22. Dokładnie. W ten sposób można do tego podejść. Natomiast wybierając stację 22 kW, bardzo ważne jest, żeby to była stacja ładowania z regulowanym prądem ładowania, bo mało kto w domu ma takie przyłącze.
No i kupując stację ładowania bez żadnej regulacji, po prostu od razu skazujemy się na wywalanie korków. Co się zmieniło od tego materiału, który rok temu nagraliśmy? Bo ja wiem, że są jakieś zmiany w firmie. Tak. Generalnie otworzyliśmy biuro handlowe w Krakowie, bo ja na co dzień mieszkam w Krakowie. Początkowo mieliśmy siedzibę tylko i wyłącznie w Michałowie, koło Skarżyska Kamiennej. Tam też zarejestrowana jest firma. To była siedziba w domu rodzinnym. Teraz otworzyliśmy już takie bardziej profesjonalne biuro handlowe w Krakowie. No i działam sobie tutaj z Krakowa. Zapraszam Cię zresztą, jak już tam się urządzimy do końca, zapraszam Cię. Taki odcinek tam nagramy. Tak, zupełnie w nowym miejscu. Poglądamy jakieś różne produkty, więc wtedy będziemy mogli więcej opowiedzieć o tym. No, Rafał zdecydowanie nie jest teoretykiem, bo jak widzicie na załączonym przykładzie, nie dość, że jest elektronikiem, to jeszcze jeździ autem elektrycznym. No i jak długo te produkty już sprzedajesz? My zaczęliśmy sprzedaż w 2019 roku, więc już całkiem długo. To już trochę czasu jest. Tak. Jak na tą branżę, to nawet bardzo dużo. Dokładnie. Myślę, że generalnie z mojego punktu widzenia bardzo ważne jest to, że ja się interesowałem tym tematem już dużo wcześniej, prawda? Czyli macie tu pasjonata i pracowałem w branży, sprzedawcę, dwa w jednym. Pracowałem w branży automatyki przemysłowej, analizowałem różne rynki, prawda, różne trendy i tą elektromobilnością to interesowałem się już być może nawet w tym samym okresie, w którym Ty kupiłeś Lifa. Nie wiem, czy to był 2016 rok? Ja zacząłem przygodę w 2017, a kupiliśmy tego swojego, mieliśmy wcześniej pożyczonego, kupiliśmy w 2018 na własność, że tak powiem, Lifa. Natomiast jeździliśmy w 2017 przez 2 miesiące Lifem. Tak. U mnie to było tak, że ja wypożyczyłem w jakiejś wypożyczalni, już nie pamiętam kiedy, ale wypożyczyłem samochód elektryczny, zacząłem tym jeździć. Zakochałem się po prostu od pierwszej jazdy, prawda? I stwierdziłem, że to jest to. Zdecydowanie. Często się tak zaczyna. Od zakochania się po pierwszej jeździe. U nas też tak było. No i popatrzcie, startowaliśmy z 96%, dojeżdżamy do Zakopanego, a w akumulatorze jeszcze 57%. No niesamowite jest to auto. Że spróbujemy wrócić bez ładowania? Myślę, że bez problemu wrócimy bez ładowania, ale ja nie wiem, czy bez jedzenia wrócę, bo jestem już poważnie głodny. I mamy w Poroninie przy Leninie 13,1 kWh na 100. No rewelacyjny wynik i rewelacyjny widok. 12 Kasprowy, widać nawet kolejkę, stację kolejki, a my tutaj drugi zjazd, a tu jeszcze kamerka. Cofamy pod ładowarkę. Jak weźmiesz rękę, to pokażę widzom lewarek zmiany biegów, czyli guziczki. No i co? My tutaj zdecydowanie nie musimy się ładować, ale że jesteśmy bardzo głodni, a Rafał jeszcze pewnie dzisiaj będzie musiał gdzieś pojechać, no to troszkę się podciągniemy. Statystykę, Rafale, pokaż. Mamy tu 13,7, tutaj musimy przełączyć, 99 km, 59 na godzinę średnia i godzina 48. Teraz nas ostrzega o poprzecznym ruchu. I ile mamy jeszcze procent w baterii? To chyba musimy dać na park i musimy nacisnąć przycisk EV i mamy jeszcze 48% w akumulatorze, także zużyliśmy niecałe pół baterii, żeby tutaj dojechać. No i najtrudniejsze, czyli rozplątać kable. Pamiętajcie, że to jest jedna ze starszych ładowarek, więc trzeba kabel tak porządnie wsadzić lub dociskać, jakby nie chciało ruszyć. Przykładamy kartę i zobaczymy z ciekawości, ile by się to auto ładowało na DC, bo to jest bardzo szybko ładujący się samochód. No i co my tu mamy? Startujemy z 48% i się rozpędzamy z mocą ładowania. Już mamy 40 kW. Zobaczymy, do ilu się rozpędzi. Do 44, czyli prawie maks, co ta ładowarka jest w stanie dać. Zobaczymy, jak to wygląda w aucie. I w aucie to wygląda, że naładujemy się do pełna za 24 minuty. No nie ma opcji, żebyśmy w 24 minuty coś zjedli, więc przepinamy się na AC. A stoimy przy ładowarce, która potrafi tylko dać około 45 kW. A to auto potrafi pobierać nawet do 70, więc wtedy by było jeszcze szybciej. I pobraliśmy dokładnie kilowatogodzinę z DC. Przepinamy się na AC, bo tak szybko nie potrzebujemy. Więc Rafale, czyń powinność. Możemy tutaj, jakby deszcz przyszedł, zatkać tam dół gniazda. No i co? Podpięte AC. Przykładamy kartę, aby rozpocząć ładowanie. No i teraz ruszyło. Rafał miał timer. Zaraz Wam pokażę, jaki guzik się w tej przypadku naciska. Bo nie jeden z Was się natnie w ten sam sposób jak Rafał właśnie. Lata praktyki, ale zawsze się można
zdziwić. Dokładnie. No i tutaj mamy jednofazową ładowarkę pokładową. Stacja potrafi dać 22 kW, więc potrafi i 7 kW z jednej fazy. No i co? Teraz zobaczymy, jak to w aucie wygląda. Jak macie timer, to trzeba szybciutko nacisnąć ten guzik, jak Wam by się nie chciało rozpocząć ładowanie. No i popatrzcie, teraz ładowanie jak ze zwykłego gniazda siłowego 32A. 2 godziny 20 minut mielibyśmy 100%. To Rafale, ile czasu jedliśmy obiad, na który nie czekaliśmy? Jak obstawiasz? 40 minut nam zeszło. Dobra, to w tym sprawdzimy. Sprawdzam, przykładam kartę Greenwaya i popatrzcie, Rafał jeździ od dłuższego czasu elektrykiem i dobrze obstawił. 46 minut. W tym czasie doładowaliśmy prawie 5,5 kWh energii, a w sumie 6,5, bo jeszcze wcześniej 1 kWh. A w aucie mamy już 67% i godzinę 35 pozostały czas ładowania. Jakbyśmy chcieli, to mogliśmy na DC dociągnąć się i do 100%, natomiast nie było takiej potrzeby. Jaki koszt tego ładowania? Teraz mamy promocję w Greenwayu, mamy promocję z EV Klubu. Tak czy siak, myślę, że to będzie koło 10 zł. No i co? Kasujemy komisyjnie zegary i ruszamy w stronę Krakowa. No to też trzeba skasować właśnie. Wyjeżdżamy z ładowarki, a tu taka ciekawa, ładnie oklejona Tesla. I taka ciekawostka, Rafałowi pokazuje godzinę 31, a ja przed chwilką sprawdzałem, pokazywało godzinę 35. Niemniej na 14:27 według Rafała nawigacji, czyli Google Android Auto, mamy być w Skawinie. I za chwilę po prawej będzie fajne miejsce na jedzenie. My dzisiaj zjedliśmy w Tatrzańskim Barze Mlecznym. Natomiast jak ktoś by był w tych okolicach, czyli tutaj między Poroninem a Zakopane, to polecam Muzykancko Karczma. Prowadzi to kolega kolegi, kiedyś nas tu zabrał i naprawdę petarda jedzenie. Jak ktoś lubi dobrze zjeść, to tu się zdecydowanie naje. No jesteśmy z powrotem w Poroninie. W Poroninie mamy 0,8 kWh. Na ustupie było nawet 0,0. I taki pro tip dla wracających z Zakopanego. Gdy jechaliśmy 2 godziny temu tędy, to korek do tych świateł był co najmniej na pół godziny, bo stał już na podwójnej prostej w Nowym Targu. Teraz mamy godzinę 13:30 i dojechaliśmy tu całkowicie bez korka. A jeszcze bym zapomniał o najważniejszym. W opisie zawsze znajdziecie pod każdym Zakopane testem kod rabatowy na zakupy do sklepu Rafała. Dokładnie. fstone.pl. Dobrze mówię? fstone.pl może być, główna domena to fstone.com, więc jaką wpiszecie, znajdziecie się na pewno w moim sklepie. Kod jest na prąd z Fstone, natomiast tam jest ważna pisownia, także zerknijcie sobie w opis lub komentarz przypięty pod tym filmem, jak i pod każdym innym Zakopane testem. I właśnie minęła nas biała Tesla, ale to nie dlatego, że się wleczemy, bo jedziemy mniej więcej tyle, co wolno. A pomimo tego zużycie to 6,8 kWh. No niesamowity jest ten Ioniq 28 kWh. Niesamowity. Gdzie te elektryki wlokące się za ciężarówkami? Jak na razie to wychodzi na to, że my cały czas wyprzedzamy, a wleką to się spalinowe za ciężarówką. O, my teraz wyprzedzimy Teslę, za chwilę Tesla wyprzedzi nas. I popatrzcie, kto jedzie za ciężarówką? No nie elektryk, tylko spalinówka. To bardzo częsty widok. Kto blokuje ciężarówkę? Spalinówka blokuje ciężarówkę, nie elektryk, więc kurczę, te mity już byście mogli przestać wypisywać, bo to są już dawno nieprawdziwe mity. Co najmniej od wielu lat. No i jesteśmy z powrotem Jan Skawina. Rafał jechał generalnie tak, że praktycznie nikt nas nie wyprzedzał. No może kilku, co jechało zdecydowanie nieprzepisowo. To jest najszybciej jadące dzisiaj na trasie przepisowe auto. 7,6 kWh zużycie. No niesamowity wynik. Godzinę 33, czyli zgodnie z Googlem 68 na godzinę średnia i 99,4 km przejechane. Ile mamy jeszcze procent w akumulatorze? W akumulatorze pozostało nam jeszcze 39%. Niesamowity samochód. Nie musieliśmy się dzisiaj w ogóle ładować, żeby tą trasę zrobić. Pomimo tylko 28 kWh brutto. Także samochód petarda. Jestem w ciężkim szoku, że tak oszczędne auta są, chociaż wiedziałem, że to będzie oszczędne auto, bo już jechałem. Troszkę żartuję. Ale zawsze mnie zaskakuje, jak oni to zrobili. I jak zawsze na koniec wszystkim dziękuję za uwagę, dziękuję patronom za wsparcie i do zobaczenia. Cześć! Cześć!